Na pewnej kamienistej plaży pośród bardzo wielu kamyków leżały dwa zupełnie wyjątkowe. Różniły się od wszystkich innych przede wszystkim tym, że były bardzo, ale to bardzo niebieskie. Te dwa kamyki były bardzo dumne z tego, że są takie inne, że są w tak pięknym kolorze, że nie ma, jak sądziły, innych równie pięknych kamieni. Kiedy leżały sobie na tej plaży pośród innych zwykłych kamieni, marzyły o tym, co się będzie z nimi działo kiedyś w przyszłości. Nieustannie rozmawiały o tym, gdzie trafią, jakie wyjątkowe będą okoliczności ich przyszłego życia, że może będą w jakichś bardzo ważnych królewskich pierścieniach, może będą w naszyjnikach, może będą w jakichś diademach, a może będą użyte zupełnie do czegoś innego, bardzo, bardzo niezwykłego. Czekały, ciągle mając nadzieję, że spotka je coś bardzo wyjątkowego. Któregoś dnia na tej plaży znalazły się dwie ręce, które zaczęły przeczesywać kamienie i znalazły również te dwa wyjątkowe. Kamienie niezwykle się ucieszyły. Trafiły do pudełka razem z innymi kamieniami, jak były przekonane, mniej wyjątkowymi od nich, ale również dosyć pięknymi. Przechodziły z rąk do rąk, przez różne miejsca, przez różnych ludzi, przez różne pudełka, aż w końcu zostały same, tylko te dwa kamyki i już naprawdę myślały, że w takim razie czeka ich coś wyjątkowego. Skoro wszystkie inne kamyki już znalazły swoje miejsce, na pewno na nie czeka coś bardzo, bardzo specjalnego. Jakże się zdziwiły, kiedy w pewnym momencie te ręce z ogromną siłą umieściły je w jakimś murze, w cemencie. Bardzo mocno w tym cemencie przybite zostały młotkami, tak że nie mogły się ruszyć. Były niezwykle rozczarowane, że są po prostu dwoma kamieniami, które ktoś zacementował w jakiejś ścianie, nie wiadomo po co. Przez długie dni, przez długie godziny rozpaczały i myślały, co tu zrobić, żeby jakoś może jednak odmienić ten swój los, żeby nie być po prostu kamieniami w tej ścianie. Po ścianie czasem spływały krople deszczu, który tam padał. Kamienie dogadały się z tym deszczem, prosząc, żeby obmywał je nieustannie i w ten sposób może uda im się uwolnić z tego cementu. Przez długi czas woda dokładnie to robiła. Obmywała, aż w końcu, po wielu, wielu latach, kamienie wypadły na posadzkę obok ściany, w której wcześniej były zacementowane. Kiedy popatrzyły do góry, zobaczyły, że ta ściana to wielka, ogromna mozaika przedstawiająca Bożego Syna. Ale coś im nie pasowało, bo Boży Syn wyglądał, jakby był ślepy. W miejscach, gdzie były niebieskie źrenice, były teraz dwa puste oczodoły. Kamienie zorientowały się, że to one były tymi źrenicami. Kiedy tak leżały na podłodze, nie wiedząc, co zrobić dalej, nagle podszedł jakiś nierozgarnięty zakrystianin, zmiótł je na szufelkę, myśląc, że to po prostu dwa zwykłe leżące kamienie, bo było tam dosyć ciemno, i wyrzucił je do kosza. Mam takie wrażenie, że wszyscy zachowujemy się jak te dwa kamienie. Chociaż trochę wiemy o tym, że jesteśmy wyjątkowi, to nie widzimy, jak bardzo jesteśmy wyjątkowi. Ciągle rzucamy się po świecie, próbujemy zmieniać miejsce, próbujemy nadać sobie wartość. A może trzeba po prostu zobaczyć, że jesteś w samym środku źrenicy Pana Boga.